120, studenci 80, dzieci gratis od 7, 11, 60 i tak dalej. Kupujemy bilecik. Hej, 2 stycken, 2 vuxna. Ja, då är det 240 där. Där får ni kvitto, karta med information. Tack. To jest coś dla królewny. Król Gustaw XVI i królowa Sylwia. Kurczę, kontrola normalnie? Przypadek na lotnisku. Nie. Trzeba się przygotować. Macie narkotyki, to nie radzę tu przychodzić. Pałac Suliden to letnia rezydencja szwedzkiej rodziny królewskiej i zarazem prywatna własność króla Szwecji, Karola XVI Gustawa. Oprócz różnych tematycznych części parku znajduje się tu bardzo unikalna roślinność wraz ze sztuką i rzeźbami zarówno z przeszłości, jak i teraźniejszości. Jest tu też kilka inspirujących altan ogrodowych. Każda z nich urzeka swym wyjątkowym wnętrzem, różnorodnym stylem i pomysłowością. Wypełnione po brzegi zapachem kwiatów czy ziół stają się z pewnością inspiracją dla wielu odwiedzających. Pachnie. Czujesz? No. Można również skorzystać z niepowtarzalnej okazji i dosiąść jednego z królewskich rumaków. Szokujesz, no. Gorąco polecam. Przejażdżka była konna. A się skończyła. Na terenie posiadłości organizowane są różne wydarzenia kulturalne, dlatego przed planowanym przyjazdem tutaj warto sprawdzić na stronie aktualny terminarz wydarzeń. Dzisiaj testowałyśmy kamerkę 360 po raz pierwszy, nie wiedząc w ogóle jak to wyjdzie. Nie mamy oryginalnego sticka do tej kamerki, tylko mamy inny, który też dało radę fajnie przymocować. No i testowałyśmy jak to wyjdzie i teraz właśnie widzimy, że wyszło jakbym chodziła z taką tą przeczyszczaczką do tych sawką do zlewu albo jeszcze gorzej do kibla. Jaka turystka. A to w rzeczywistości jest takie małe. Takie małe. Ogólnie tą część nam tak fajnie pogrubiło. O, spokojnie. Kilka kilometrów na północ od Sandvik leży Hjorthamn. Tutaj stoi jedyny zachowany młyn do kruszenia wapienia napędzany wiatrem w Holandii. Został wybudowany w 1905 roku i początkowo napędzały go woły lub konie, a w połowie XIX wieku jako źródło energii wykorzystano wiatr. Zbieram pierwszego naszego ogóreczka z ogóreczkiem. Pierwszy w sezonie.
A ja kroję i kładę na kanapki 54 pomidorka koktajlowego ze sklepu. Nosy trzeba przypudrować nie tylko na szlaku turystycznym w Norwegii, ale również na wyspie w Szwecji. To jest zdrabka bardzo popularna w Szwecji, kosztuje 30 koron. To jest taka najbardziej tradycyjna, są jeszcze za 10 i za 60. No i królewna w końcu wygra, bardzo dużą wygraną. Jest, mamy nitki Kronor! Gratis! Wygrana w Holandii! Yeah. Dobra. Zawsze to coś. Dobry No. znak, dobry znak. Zachowujemy. Odwiedziłam Systembolaget i kupiłam kawę. Taką z bąbelkami. Powiem Ci szczerze, że nie wiem, gdzie jadę. Nie wiem, gdzie wyjedziemy, czy wyjedziemy i gdzie. Fajne. Żeby się rozłożyć na jakiś obiad. O, królewna odwodnionka. O, już dzisiaj tak przysmoliło, że już mnie pragnienie wyzwało. A ty? Pojadłeś? Pojadłeś, ale nic nie popiłeś, co? Polej też. picia. On ma swoje pory, teraz fory. Chcesz w piciu? Jest please. Cheers. Jest przepiękny naturrezerwat. W sumie jechałyśmy na co innego, ale tutaj dotarłyśmy. Jest naprawdę przepięknie. Ten piaseczek jest taki delikatny, złoty, wręcz taki aksamitny. Ślicznie. No i dzisiaj w ogóle temperatura jest naprawdę taka, że ładny słoczat mi się roztopiła. No, zajebiste miejsce na przykład na hamak. Żeby sobie tutaj w cieniu jest od razu zupełnie inna temperatura. Mega przyjemna. A tam idzie jakaś, nie wiem, jakaś maniaczka i mnie kręci. Kręci mnie. Nas, princ. Także kolejna miejscóweczka, my już tutaj kiedyś byłyśmy, także idziemy zerknąć, jak się zmienił poziom wody, czy coś jeszcze nowego pokazał, odchylił, odsłonił, no i będziemy uciekać dalej, także szybkie 5 minut. Tutaj ogólnie jest parking teraz z opłatą, wcześniej był gratis, więc jak ktoś chce zaparkować, jak widać nie ma wolnych miejsc. My sobie akurat stanęłyśmy tak jakby poza parkingiem. Szybka akcja i wypad. Także... Paru. Zobacz, wcarka, co się dzieje. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be No i co? I rycerka nas wyprowadziła z chaty. Dała nam miejscówkę na zewnątrz, ale udogodnienia mamy.
w takich postaciach i trochę jest już chłodno. Ja się tutaj poczęstuję piwkiem, żeby się raczyć, a Was zaproszę zaraz na gotowanie z rycerką w 8-gwiazdkowej restauracji na kółkach. Teraz w ogóle jesteśmy w lesie troli, żeby się jakieś trolle tu nie naszły. No i idziemy zajrzeć do naszej kuchni. Wygląda miami. Co? Jak temperaturka? Rośnie? Do zobaczenia za 10 minut. Proszę Państwa, co to za rogal wyszedł? Jakiego mamy rogala? Krój waści. Sulek, co to takie? Jejku. Jest nie wolno iść. Coś strasznie buczało. I weszłyśmy zobaczyć, co to tak buczy. Co my tam mamy? Pyszności, dobrości. Księciuniu podano do stołu kolacyjkę. O, to są truskawki najlepsze na świecie. Już żeśmy wypróbowały, mamy jeszcze jedne w lodówce. O, nic czuję, pismo nosem. Zamiast iść spać, to my tutaj, kurde, urządzamy sobie. Rządzimy. A co tam? Wakacje cotygodniowe. Prince, już się częstujesz? Ej, Prynsulek. Może Uwaga, z hukiem czy bez? Tak, tylko żeby nam ta została kopuła. Chaty, bo komary są. Nie, bo nie będę straszyć Prince'a. No, nie strasz Prince'a i nie lej na swój ten. O kurw, w ogóle go nie wystraszyłaś. Bidulek. Nasz ulubiony napój bogów. Idąc przez las troli, trzeba mieć oczy szeroko otwarte, bo po prostu na środku drogi taka wielka pajęczyna z taką tarantulą. Już tam sobie coś właśnie obrabia. No jeszcze jak tylko rycerka złapie ostrość. To... W 1926 roku z powodu niepogody rozbił się tutaj na wyspie statek. Na szczęście wszyscy, którzy znajdowali się na pokładzie, czyli 7 osób, udało im się bezpiecznie dotrzeć na ląd. No, a wrak jest teraz atrakcją turystyczną tutaj w Trollsku. Królewna to była, to jeszcze nie było to zagrodzone, a teraz już jest zagrodzone. Było jakieś On trolle. ma ponad 900 lat. Sakra, co? A, co on nie widział, co on nie słyszał, ten dąb. Wcześniej dąb widoczny był z plaży, bo nie było tak dużo drzew. Bardziej był otwarty teren. O, my idziemy dalej. Żółta czy czerwona? A tutaj cóż za dziwne drzewa. Bardzo silne wiatry, które tutaj właśnie występują często na wyspie, spowodowały, że te drzewa porosły właśnie w takim kształcie.
tam na mapce? To wiele. Byliśmy Trollhättan, to był właśnie ten las. Także jeszcze nie mamy połowy drogi. Jeszcze musimy tutaj wrócić. Ale po tej stronie już jest sam las praktycznie. I komary. Jak tu żrą komary. 2 lata temu zostawiłam tu rower i teraz mogę go odebrać. Rycerka z buta, ja rowerem wracam. Jezus Maria, jaki pajęczyny! Niech już se tu zostanie. Forever, na wieki wieku. Z buta. A w tle nasz cel numer 2. Latarnia Longe Erik. No to sprawcy krowich placków. Szwedzka palma. O Jezus, tam pająków ile jest. Ja, nie wiem. Co, nie chciałaś nagrać odjazdu? A już odjeżdża? W ogóle laczunie z Ziska, już je pewnie widzieliście w Norwegii, albo zobaczycie i one w ogóle są zajebiste. Jak ja bym znała trasę na lodowiec, to bym kurwa wzięła bardziej te laczki niż adidasy moje. Szybko schną, szybko można je umyć, nogi nie cisną, nic nie obcierają, po prostu są rewelacyjne. Tak. Aczkolwiek są też minusy. Po takich trasach nogi wyglądają tak. Także no, każdy wybiera mniejsze zło. Latarnia morska Longe Erik, położona na głównym terenie i północnym cyplu Olandii, to 32-metrowa latarnia morska zbudowana z wapienia. Na balkon, który znajduje się na wysokości około 28 metrów, prowadzi 138 stopni. Ciekawostki. Najwyższą latarnią morską w Europie jest latarnia w Świnoujściu. Na jej szczyt prowadzi aż 311 schodów. Najwyższa latarnia świata mierzy 133 metry i stoi na terytorium Arabii Saudyjskiej. Natomiast najstarszą działającą latarnią na świecie jest wieża Herkulesa w Hiszpanii, w Galicji. Zamiast pokonać 130 parę schodków do góry, to my pójdziemy na lody. A co? No, jesteśmy po prostu inni. Przyznajemy się, że ukradłyśmy parę litrów wody. To wody pitnej. Tam, w tamtym budyneczku jest. Trzeba uzupełnić. Nikogo tutaj z obsługi nie było, więc nawet nie pytałyśmy, czy trzeba coś zapłacić. No, w każdym razie jest to tutaj. Miało być załamanie pogody, jest właśnie godzina przed 4 rano, no i obudził nas ostre
mamy burzę z naszego wyjazdu i pobytu tutaj w karecie. Najlepsze jest to, że nasze ręczniki tam z tyłu na bagażniku są wywieszone i miały być jutro fajniutkie, świeżutkie, a będą fajniutkie, mokrutkie. Wypraniutkie. Nie zawsze pogoda dopisuje. No i dzisiaj rycerka gotuje w takich oto warunkach. Jak się gotowało? No dobrze. Nie chciałam nas mrodzić w karecie rybą. Zupkę dzisiaj mamy tajską. Gorąciutką, akurat na ten deszczowy dzień. Dobra, a do zupki mamy makaronki. I rybcia. A rybcia tu się trochę przysypała, ale nie chciałam mieszać makaron. To tak jak ty z filmiku, co sobie ukryła O, właśnie. kurczaka pod ryżem. A tu jest ukryty kod. Czyli jak on się nazywa po polsku? Dorsz. O, tu jest ten pierwszy do obiadu kolacji już gotowy. No to smacznego. Oj, tu się tam nie częstowało. Taki piękny zachód słońca. Polecamy nocleg na tym parkingu. Noc bardzo spokojna, przyjemna. Tutaj jest rezerwat przyrody. Właśnie przyjechała jakaś wycieczka, poszli sobie ścieżką spacerową. Jest ich tutaj kilka, także dla osób zainteresowanych jest gdzie pospacerować. Jest też kibelek. Zaraz tutaj. Taki, ale jest pachnąco. Jeden z przyjemniejszych tego typu kibelków. Eketorp to wyjątkowe muzeum poświęcone codziennemu życiu wikingów. Prehistoryczne grodzisko, którego początki sięgają 300 roku przed naszą erą, funkcjonowało aż do XIII wieku. Od tego czasu zaniedbany i niszczony gród popadł w całkowite zapomnienie. Odkrytą przez archeologów twierdzę zrekonstruowano w 1978 roku. Archeologowie prowadzący badania znaleźli na terenie twierdzy około 26 000 bezcennych artefaktów, świadczących o rozwoju obronnego osiedla od epoki żelaza po średniowiecze. W sezonie letnim na terenie grodziska bardzo często organizowane są różnego rodzaju imprezy i wydarzenia kulturalne, w czasie których osoby przebrane w stroje z epoki prezentują, jak wyglądało życie dawnych mieszkańców osady. Można wczuć się w klimat i tak jak my spróbować łucznictwa czy pieczenia chleba. Królewna wczuła się w tak bardzo, że nawet podwórko pozamiatała.
No. Lisek. Łóżeczko. Miotełka. Wszystko jest. Tutaj to by było moje królestwo. Pewnie ja bym miała tu łóżko. Eleganciuszek. Wody napili. Nie, to do mleka było, do kawci. Może potrzymaj, ja spróbuję jako rycerka. O, jak kulą w płot, panie. Holandia oczywiście urzeka pod wieloma względami, aczkolwiek naszym zdaniem jest problematyczna, jeśli chodzi o dzikie miejscówki kempingowe. Napotkałyśmy dużo zakazów i mieszkańców nieprzychylnym okiem patrzących na tego typu turystów. Zwykle nie jest problemem skorzystanie za opłatą z prysznica na kempingu. Tam kempingi nie oferowały takiej wybiórczej, pojedynczej usługi. Opuszczamy Holandię z nieco mieszanymi uczuciami, ale wciąż jest tam wiele interesujących miejsc do odkrycia, dlatego niewykluczone, że kiedyś ponownie ją odwiedzimy.